Wyobraź sobie metal, który przez lata był traktowany jak biedniejszy brat złota. Taki dodatek, taki metal dla kolekcjonerów. Taki, no dobra, złoto jest dla bogatych, a srebro dla tych, którzy jeszcze czekają. A teraz wyobraź sobie, że ten sam metal jest potrzebny w energetyce, elektronice, sztucznej inteligencji, centrach danych, panelach słonecznych, samochodach elektrycznych, wojsku i nowoczesnej infrastrukturze. I nagle cena srebra zaczyna wariować. Najpierw pompa, potem euforia, potem nagły zjazd. Nagłówki krzyczą krach na srebrze, a przeciętny człowiek robi dokładnie to, czego system od niego oczekuje. Panikuje, sprzedaje, wyłącza myślenie i mówi: a widzisz, to była bańka. Tylko że prawdziwe pytanie brzmi: czy to naprawdę był krach? Czy może klasyczne wstrząśnięcie słabych rąk przed kolejnym ruchem? Bo kiedy drobni inwestorzy patrzą na świeczki, fundusze patrzą na dostawy. Kiedy drobni patrzą na cenę, przemysł patrzy na dostępność. Kiedy drobni panikują, wielki kapitał sprawdza, ile fizycznego metalu jeszcze zostało na rynku. Z tej strony kryptobajera zapraszam na film. I dzisiaj nie będzie bajki o szybkim wzbogaceniu. Dzisiaj będzie o czymś dużo ważniejszym. O srebrze, o złocie, o sztucznej inteligencji, o Microsoftach tego świata, o funduszach i o tym, dlaczego zwykły człowiek zawsze dowiaduje się ostatni. Srebro ma jedną dobrą cechę, której większość ludzi nie rozumie. To nie jest tylko metal inwestycyjny. Złoto jest głównie pieniądzem historii. Złoto jest rezerwą. Złoto jest ucieczką przed systemem. Złoto jest tym, co banki centralne trzymają wtedy, kiedy publicznie opowiadają ci, że papierowy pieniądz jest bezpieczny. Ale srebro stoi w dwóch światach naraz. Z jednej strony jest metalem monetarnym. Od tysięcy lat był pieniądzem. Ludzie płacili nim, przechowywali w nim wartość, uciekali w nie, kiedy waluty traciły sens. Ale z drugiej strony srebro jest metalem przemysłowym. I tu zaczyna się prawdziwa historia. Bo srebro jest potrzebne tam, gdzie idzie świat naprawdę do przodu. Nie tam, gdzie politycy robią konferencje. Nie tam, gdzie bankierzy mówią o stabilności. Tylko tam, gdzie buduje się realną infrastrukturę nowego świata. Panele słoneczne, elektronika, przewodnictwo, samochody elektryczne, sieci energetyczne, centra danych, sztuczna inteligencja. Czyli wszystko to, czym teraz żyje globalny kapitał. I teraz zatrzymaj się na chwilę, bo jeżeli świat ma i w AI, automatyzację, cyfryzację, energię, centra danych i elektrofikację, to potrzebuje surowców, nie lajków, nie konferencji, nie prezentacji w PowerPoincie. Potrzebuje miedzi, potrzebuje srebra, potrzebuje energii, potrzebuje fizycznych rzeczy. I tu system zaczyna mieć problem, bo papier można dodrukować, akcje można pompować, narrację można sprzedać w mediach, ale fizycznego srebra nie da się wydrukować w banku centralnym. Kiedy cena srebra rośnie mocno, media zaczynają pompować temat. Nagle wszyscy widzą okazję, nagle każdy mówi: srebro będzie po kosmicznych cenach. Nagle ludzie, którzy pół roku temu nie wiedzieli, czym jest uncja trojańska, zaczynają tłumaczyć internetowi rynek metali. I wtedy przychodzi korekta. Cena spada, nagłówki robią swoje, drobni inwestorzy dostają strach w oczach. Rynek nie jest po to, żeby dać ci łatwo zarobić. Rynek jest po to, żeby zabrać pieniądze niecierpliwym i przenieść je do cierpliwych. Srebro jest zmienne, dużo bardziej zmienne niż złoto. Potrafi rosnąć agresywnie i spadać agresywnie. Dlaczego? Bo jest mniejsze. Bo rynek srebra jest płytszy, bo działa na nim zarówno kapitał inwestycyjny, jak i przemysł, bo kiedy wchodzą fundusze, ruchy mogą być brutalne. Dlatego jak widzisz spadek na srebrze, nie pytaj od razu, czy to koniec. Zapytaj inaczej, czy zmieniły się fundamenty, czy świat nagle przestał potrzebować elektroniki, czy nagłe centra danych przestały rosnąć. Czy nagle AI przestało zużywać energię i infrastrukturę? Czy nagle system monetarny stał się uczciwy? Jeżeli odpowiedź brzmi nie, to spadek ceny nie zawsze oznacza koniec historii. Czasem oznacza tylko jedno. Rynek wyrzuca tych, którzy weszli za późno, za mocno i bez planu. Teraz przechodzimy do tego, o czym mało kto mówi prostym językiem. Sztuczna inteligencja nie żyje w chmurze.
To jest największe kłamstwo technologiczne narracji. Oni mówią chmura, a ty masz sobie wyobrazić coś lekkiego, czystego, niewidzialnego. Tylko że ta chmura to są gigantyczne hale, serwery, kable, chłodzenie, energia, transformatory, elektronika, metale, infrastruktura. AI nie działa na magii. AI działa na prądzie, chipach, centrach danych i surowcach. A kto jest jednym z gigantów tego świata? Microsoft. I teraz uważaj. Jeżeli największe firmy technologiczne walczą o dominację w AI, to one nie walczą tylko o użytkowników. One walczą o energię, o centrum danych, o sprzęt, o łańcuchy dostaw, o metale, o przewagę. Drobny człowiek widzi aplikacje, wielki kapitał widzi elektrownię. Drobny człowiek widzi chatbot, wielki kapitał widzi tysiące serwerów. Drobny człowiek widzi nową funkcję w telefonie. Wielki kapitał widzi zapotrzebowanie na miedź, srebro, energię i chłodzenie. I to jest moment, w którym srebro przestaje być ciekawostką inwestycyjną. Staje się elementem większej układanki. Bo jeżeli świat technologiczny będzie dalej szedł w stronę AI, automatyzacji robotyki, elektryfikacji cyfrowej infrastruktury, to fizyczne surowce będą coraz ważniejsze. I wtedy pytanie nie brzmi, czy srebro spadło od dzisiaj o 5%? Pytanie brzmi, kto będzie miał dostęp do fizycznego metalu, kiedy wszyscy nagle zrozumieją, że papierowe obietnice to nie to samo, co realny towar. Zwykły człowiek patrzy na wykres, fundusz patrzy na płynność. Zwykły człowiek pyta, czy kupić dzisiaj czy jutro. Fundusz pyta, czy rynek da nam wystarczająco dużo metalu, kiedy będziemy chcieli wejść większym kapitałem? I tu jest różnica klas. Drobny inwestor kupuje emocjami, fundusz kupuje strategią. Drobny inwestor widzi spadek i mówi uciekam. Fundusz widzi spadek i pyta, czy to jeszcze jest okazja do akumulacji. Nie mówię, że każdy spadek trzeba kupować. Nie mówię, że srebro ma tylko rosnąć. Nie mówię, że masz rzucić wszystko i wejść all in. To byłaby głupota. Ale ja mówię jedno. Jeżeli aktywo ma ograniczoną podaż, realne zastosowanie przemysłowe i jednocześnie funkcję ochrony przed utratą wartości pieniądza, to nie można patrzeć na nie jak na memcoina. Srebro to nie jest zabawka, to jest metal, który może być jednocześnie ofiarą spekulacji i beneficjentem wielkich trendów. I właśnie dlatego jest tak niebezpieczne dla przeciętnego inwestora. Bo srebro potrafi dać nadzieję, potem przestraszyć, potem znowu wystrzelić, a na końcu zostawić większość ludzi poza rynkiem. Teraz najważniejsze. Cena to jedno, dostępność to drugie. Możesz mieć piękny wykres, możesz mieć kontrakt, możesz mieć ETF, możesz mieć ekspozycję na papierze, ale kiedy rynek zaczyna naprawdę wariować, pojawia się pytanie, co za tym papierem stoi realny metal? To samo pytanie dotyczy wielu aktywów. W banku widzisz cyfry, a czy masz realny dostęp do gotówki? Na giełdzie widzisz pozycję, a czy rozumiesz, co posiadasz? W funduszu widzisz ekspozycję, ale czy wiesz, co dzieje się pod spodem? Właśnie dlatego w kryptobajerze cały czas mówimy o jednej rzeczy. Nie chodzi tylko o to, żeby mieć coś na ekranie. Chodzi o to, żeby mieć plan, bo system cyfrowy daje wygodę, a wygoda często jest ceną za zależność. I tak samo jest z metalami. Papierowy instrument może być wygodny, ale fizyczny metal daje coś innego. Niezależność od czyjejś obietnicy. Oczywiście, fizyczne srebro ma minusy. Jest ciężkie, zajmuje miejsce, ma spryt. Trzeba je przechowywać. Nie jest tak wygodne jak kliknięcie w aplikacji. A właśnie dlatego system lubi, kiedy ludzie wybierają tylko wygodę, bo wygoda trzyma cię w systemie. To pytanie będzie padało zawsze. Srebro czy złoto? Moja odpowiedź jest prosta. To są różne narzędzia. Złoto jest spokojniejsze, złoto jest bardziej monetarne. Złoto jest aktywem banków centralnych. Złoto jest symbolem bezpieczeństwa i przechowywania wartości. Srebro jest bardziej nerwowe. Srebro jest bardziej przemysłowe. Srebro potrafi mocniej rosnąć, ale też mocniej spadać. Srebro ma większy charakter spekulacyjny. Złoto to bunkier, srebro to amunicja z większym odrzutem. I teraz pytanie nie brzmi, co jest lepsze. Pytanie brzmi, co pasuje do twojej strategii. Bo najgorsze, co możesz zrobić, to kupować aktywa bez zrozumienia. Kupić srebro, bo ktoś krzyczy, że będzie po $100. Kupić bitcoina, bo sąsiad zarobił. Kupić złoto, bo YouTube mówi,
że system upadnie jutro. To nie jest strategia, to jest chaos. A chaos jest dokładnie tym, na czym system zarabia. Dlaczego na tym kanale cały czas zwracamy się do prostego schematu? Portfel 33. Nie dlatego, że jest to magiczna formuła. Nie dlatego, że każdy musi mieć dokładnie tak samo. Tylko dlatego, że zwykły człowiek potrzebuje prostego systemu myślenia. Jedna część Bitcoin, bo daje ekspozycję na cyfrową ucieczkę z systemu fiat. Jedna część złoto, od tysięcy lat jest pieniądzem ostatniej instancji. Jedna część gotówka, bo w kryzysie płynności daje czas, spokój i możliwość działania. A gdzie w tym wszystkim srebro? Srebro może być dodatkiem, może być satelitą wokół złota, może być częścią metali fizycznych dla tych, którzy rozumieją jego zmienność, ale nie powinno być kupywane na ślepo, bo srebro potrafi psychicznie zmielić człowieka. Jednego dnia czujesz się geniuszem, drugiego dnia patrzysz na wykres i zastanawiasz się, czy zostałeś oszukany. Dlatego najpierw plan, potem aktywa, nigdy odwrotnie. System nie boi się tego, że kupisz jedną monetę srebrną. System boi się tego, że zaczniesz rozumieć cały mechanizm, że pieniądz papierowy traci wartość, że cyfry w banku to dostęp, nie własność absolutna, że złoto i srebro są poza politycznym drukowaniem, że Bitcoin jest poza centralnym serwerem, że gotówka daje prywatność, że dywersyfikacja daje niezależność, bo człowiek, który rozumie system, trudniej daje się prowadzić za rękę. Nie panikuje po jednym nagłówku, nie sprzedaje tylko dlatego, że telewizja mówi krach, nie kupuje tylko dlatego, że influencer mówi rakieta. Patrzymy głębiej i właśnie o to chodzi. Srebro może spadać, złoto może robić korekty, Bitcoin może mieć brutalne zjazdy, gotówka może tracić przez inflację. Każde aktywo ma ryzyko, ale największym ryzykiem jest brak planu. Największym ryzykiem jest życie od wypłaty do wypłaty w systemie, który dzień po dniu zabiera ci siłę nabywczą. Największym ryzykiem jest wierzyć, że ktoś na górze zadba o twoją przyszłość lepiej niż ty sam. A teraz są 3 scenariusze. Pierwszy scenariusz, srebro dalej koryguje. I wtedy większość ludzi powie, koniec tematu, bańka pękła. Drugi scenariusz, srebro wchodzi w długą konsolidację. Męczy ludzi, wyrzuca niecierpliwych, buduje bazę pod kolejny ruch. Trzeci scenariusz, po korekcie wraca popyt i rynek znowu zaczyna rozumieć, że fizycznego metalu nie da się stworzyć kliknięciem myszy. Który scenariusz się wydarzy? Nie wiem. I każdy, kto mówi, że wie na 100%, sprzedaje ci tylko bajkę. Ale wiem jedno, srebro nie jest tematem do zignorowania, bo ono siedzi dokładnie na przecięciu kilku wielkich trendów. Inflacji, AI, energii i ucieczki od kapitału w aktywa realne. To nie znaczy, że cena ma iść tylko w górę. To znaczy, że warto obserwować ten rynek dużo poważniej niż robi to przeciętny człowiek. I teraz najważniejsze pytanie do was, do ciebie. Czy patrzysz na srebro jak na spekulację, czy na jakiś sygnał? A może ten cały krach nie jest końcem historii? Może to tylko przypomnienie, że rynek metali nie jest dla ludzi bez planu. Złoto pokazuje strach przed systemem, Bitcoin pokazuje ucieczkę od systemu, gotówka pokazuje potrzebę płynności, a srebro pokazuje coś jeszcze, że nowy świat technologii dalej potrzebuje starych, fizycznych surowców. I jeszcze raz powtórzę, złoto pokazuje strach przed systemem, a srebro pokazuje coś jeszcze. I to jest ironia naszych czasów. Mówią ci o cyfrowej przyszłości, o sztucznej inteligencji, o chmurze, o automatyzacji, o świecie bez granic, ale pod spodem dalej są metale, energia, kable, kopalnie, transport, fizyczna infrastruktura, czyli rzeczy, których nie da się dodrukować w banku centralnym. Dlatego nie panikuj, nie ślepo nie kupuj, nie ślepo sprzedawaj, myśl, bo w świecie, w którym większość ludzi reaguje emocjami, największą przewagą jest spokój i plan. Jeśli chcesz zbudować swoją ochronę przed tym systemem, zacznij od podstaw. Bitcoin, złoto, gotówka i dopiero potem dodatki, takie jak srebro. To jest portfel 33. Jeżeli chcecie skorzystać z mojego linku, żeby zakupić na przykład Bitcoina
ETF-a lub ETF-a na srebro lub złoto zabezpieczonego realnym złotem na giełdzie BinX, to link będziecie mieli w komentarzu lub w opisie tego filmu. Z tej strony CryptoBuyera. Jeżeli jesteś z kryptofamilią, zostaw w komentarzu słowo srebro i napisz, czy według Ciebie to był prawdziwy krach, czy tylko strząśnięcie słabych rąk przed większym ruchem. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Witam w kryptofamilii.